Naprawa matrycy w telewizorze Samsung QE50Q67 BAU. Telewizor restartuje się na okrągło. Na ekranie widać tylko fragmenty obrazu na jego brzegach. Zwarcie jest wewnątrz szkła, po obu stronach matrycy. Na liniach VGH, LC1, LC2, CTV od 1 do 6 występują upływności rzędu kilku megaohmów. Najłatwiej wykryć je, porównując impulsy oscyloskopem. Gdy zwarcie jest obustronne, można tylko na jednej stronie odłączyć linię CTV od 1 do 6. Na drugiej połówce trzeba je przepalić short killerem. Po naprawie matrycy obraz jest cały, jednak pozostały paski i przebarwienia na prawej stronie matrycy. Wada ta najlepiej widoczna jest na czerwonej planszy testowej. Wyraźnie widać paseczki i zmiana koloru na purpurowy. Można to skorygować przez zmiany napięć VGH i VGL. Oryginalne ustawienia to VGH 25V i VGL -6V. Takie napięcia są za wysokie, dlatego właśnie matryce QLED tak szybko się psują. Zazwyczaj przeprogramowuje się PEMIK na 20V i -9V. Niedawno pojawiły się chińskie moduły, które ułatwiają tą czynność. Sprawdzimy, jak się spiszą w tym modelu Samsunga. Po prowizorycznym podłączeniu modułu do szyny SCL i SDA widać, że działa. Można sobie ustawić klawiaturą napięcia VGL i VGH i je zapamiętać. Jednak moduł musi pozostać podłączony do płyty głównej, bo ta zmiana nie jest zapamiętywana w pamięci SPI, tylko w tym module. Zmiana następuje po każdorazowym włączeniu telewizora i z opóźnieniem około 3-sekundowym. Wprawdzie obraz wygląda normalnie, ale to nie jest prawidłowa naprawa. Z powodu tego 3-sekundowego opóźnienia problemy pojawią się później. Widać to po wejściu w tryb serwisowy. Tikon PMIC Fault Count równa się 231, to jest licznik błędów zarejestrowanych przez PEMIK. Przy każdym włączeniu ta wartość zwiększa się o 1. Prawdopodobnie po przepełnieniu buforu płyta główna się nie włączy. Doraźnie można wyzerować licznik błędów. Można też wyłączyć opcję Watchdog On-Off. To jednak nie uchroni matrycy przed przyszłym uszkodzeniem. Zrezygnowałem z chińskiego modułu i ręcznie wyedytowałem plik bin w pamięci SPI. Jest przy tym więcej roboty, ale to jedyny profesjonalny sposób programowania PMIC. Optymalne napięcia na liniach LC1 i LC2 to +20V i -9V. Przy takich ustawieniach nie ma prążków, nie ma też przebarwień w kolorze purpurowym. Nie ma przeróbek w postaci dodatkowych modułów na kabelkach. W trybie serwisowym nie są rejestrowane kody błędów. Jakość obrazu niczym nie różni się od tej na nowej matrycy. Prawdopodobieństwo powtórzenia się usterki jest dużo mniejsze niż przy ustawieniach takich, jakie były pierwotnie. Serwis TV we Wrocławiu poleca swoje usługi.